Hejka, jestem Filip. Jak widać, niezłe ze mnie ziółko, można powiedzieć 160-kilowe ziółko, które ledwo mieści się w kadrze. Moja historia w sumie zaczęła się od maleńkiego dzieciaka, ponieważ od zawsze byłem gruby, otyły i zawsze miałem problemy ze zdrowiem. Nie pamiętam chyba momentu w swoim życiu, w którym byłoby na 100% dobrze. Jako 7-8-latek, no to już tam podstawówka, 5., 6. klasa, nie jestem do końca pewny, ale 5., 6. klasa już byłem dość potężny, masywny. Wtedy zaczęła się siłownia, zacząłem trenować, no bo wiadomo, zależało mi, żeby schudnąć, podobać się dziewczynom. No jak to każdy młody chłopak. Nastały czasy gimnazjum, przestałem trenować, utyłem do 145 kg, mając 14 lat. W tym momencie i moja mama, moja rodzina i ja również zawzięliśmy się. Zacząłem stosować dietę Dukana, zacząłem jeździć na rowerze, bardzo intensywnie ćwiczyć typu fitness, crossfit. No wszystko, co było w programie możliwym siłowni, ja tam byłem. Na treningi siłowe chodziłem sam 3-4 razy w tygodniu po 2-3 godziny, tak się zawziąłem. Jeździłem 70 km rowerem i do tego jeszcze po rowerze i siłowni sru na fitness, na jakąś tabatę, na jakiś crossfit. No po prostu zażynałem się, szło mozolnie, szło topornie, ale udało mi się zrzucić do 95 kg, później do 90. Czułem się trochę jak młody Bóg. Mózg nie domagał, bo był zatoksyczniony prawdopodobnie, więc chodziłem jak zombie. Fakt faktem byłem szczupły, miałem prawie że kaloryfer na brzuchu. Taka chodząca 1,70 m góry mięcha, że tak to nazwę. Udało mi się tą wagę utrzymać przez całe liceum i na początku studiów. I właśnie ten początek studiów, a mianowicie końcówka pierwszego, przeskok na drugi rok, zaczął się mój prawdziwy koszmar. W tym momencie, jak byłem szczupły, nagle zacząłem przybierać na wadze z niewiadomych przyczyn. Oczywiście był ogromny stres i niedospanie, ale w tym momencie, jak zobaczyłem, że tygodniowo przebieram 3, 4, nieraz 5 kilo, ja popadłem w desperację. Taką prawdziwą desperację. Zacząłem sprowadzać różne spalacze tłuszczu, suplementy ze Stanów Zjednoczonych na pseudoefedrynie, która wyniszcza tak de facto cały organizm. To jest pochodna amfetaminy. No i w niedługim czasie moja desperacja skończyła się wykwitem dny moczanowej. Niefortunnie to nie był ani mały palec, ani duży palec, tylko rzuciło się na całą stopę, więc bolało to mniej więcej trochę jak rana postrzałowa. Nie mam do czego tego porównać, bo złamanie to jest pikuś przy dnie moczanowej, przy takim ostrym zapaleniu, przy takim ostrym ataku to jest naprawdę pikuś. Więc przestałem trenować. No to jak przestałem trenować, zacząłem jeszcze szybciej przybierać na wadze. No i tak musiałem rzucić swój kierunek, bo nie byłem w stanie praktyk odbyć, bo ani chodzić, ani się ruszać. Już nawet wagowo się nie mieściłem w limitach. Żadnych testów sprawnościowych też bym nie przeszedł, ani badań lekarskich. No i to był taki mój w sumie gwóźdź do trumny, bo zacząłem już kompletnie siedzieć na dupie, nic nie robić. Jedzenie, siedzenie przed komputerem i spanie. To było wszystko, czym się zajmowałem. No i w dalszym ciągu czułem się coraz gorzej, coraz bardziej senny, coraz mniej energii miałem. Nie wiedziałem, dlaczego wstaję jak zombie. Okazało się, że mam insulinooporność, niedoczynność tarczycy, stłuszczenie wątroby przechodzące w marskość. Mama moja, że jest lekarzem, to miałem dostęp do wszystkich możliwych leków, ale jak się dowiedziałem, czym one są, jak działają i na jakiej bazie są produkowane, powiedziałem, że nigdy więcej tego nie wezmę. Zacząłem szukać naturalnych metod terapii. Krok po kroku zdobywałem wiedzę. To trwało u mnie około 3-4 lata. Że był czas COVID-u, to wszyscy siedzieli w domu. Ja się wyizolowałem praktycznie od rodziny, od przyjaciół, od każdego. Nie z powodu COVID-u, tylko z powodu mojej depresji, bo nie chciałem się pokazywać tak słaby, jak byłem. Ale miałem ogrom czasu za to na zdobywanie wiedzy. Po 10-12 godzin dziennie szukałem różnych materiałów na temat zdrowia, na temat psychologii, na temat ćwiczeń.
żeby holistycznie do siebie podejść, żeby może naprawić swoją depresję. Zmieniałem przekonania, zmieniałem nawyki, testowałem różne rzeczy na sobie, od sody oczyszczonej, lewatyw, wody szungitowej, witaminy C, no, różnych tam suplementów, nie suplementów, PQQ, SQ10. Mógłbym wymieniać tak w nieskończoność. Udało mi się lekko załagodzić depresję, żeby mieć chociaż siłę, żeby cokolwiek ze sobą zrobić. I zacząłem natrafiać na filmiki z Akademii Medycyny Regeneracyjnej pana Aleksandra Chareckiego. I krok po kroku zacząłem słuchać. Najpierw trochę nie dowierzałem, później trochę stosowałem, trochę próbowałem i zacząłem czuć się lepiej. Ale mówię, jeżeli nie podejdę do siebie holistycznie, tylko będę robił pojedyncze rzeczy, a nie całościowo, to i tak mi nic to nie da, bo pewnie już mam stan zapalny w całym organizmie, a nie tylko w nodze czy w biodrze, gdzie się później pojawiła się rwa kulszowa, co uniemożliwiło mi już kompletnie chodzenie, więc każdy spacer kończył się albo dną, albo rwą, więc uziemienie totalne. To tak tylko poza tematem. No i w końcu zdecydowałem się na przyjazd do Akademii Medycyny Regeneracyjnej jako moja ostatnia deska ratunku, bo już nie potrafiłem ani sam sobie poradzić, lekarze nie potrafili mi poradzić. Jedynie co to mi dawali tabletki do końca życia, jak taki abonament na życie. Więc stwierdziłem, skoro stać mnie, pojadę, sprawdzę. Pieniądze da się urobić, ale zdrowia się już nie da odzyskać. Życzcie mi powodzenia, bo to jest 3. dzień w tej akademii. Zaczyna się na grubo, a jestem ciekawy, jak będzie na końcu. Na pewno dam wam znać. Dzięki. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.